Cześć. Kłódka, na którą dzisiaj, zamek, na który jest w sumie przeznaczony na dzisiejszy odcinek, który dla Was przygotowałem, jest wręcz fenomenalny. Jest to włoska Cisa. Numer tego modelu to jest 285 na 75. Kłódka no, jest wręcz fenomenalna, jeżeli chodzi o po prostu swoje wykonanie. Jest olbrzymia, masywna. Na pewno jest to kłódka bardzo pancerna. Przede wszystkim samo wykonanie tej kłódki ze stali hartowanej, bo całość tego korpusu jest wykonana ze stali hartowanej, no jest wręcz no, niebywałe, jeżeli chodzi o po prostu jego masywność, ale do tego wrócimy zaraz. Jak możecie zobaczyć, no jest to olbrzymi, naprawdę wielki kawał stali, który tutaj no, jest zabezpieczony z każdej strony. Dodatkowo w tym momencie widzicie, całość jest w tym momencie, całość szekli jest osłonięta praktycznie przez no, monolit tej stali hartowanej. Sama szekla, jeżeli chodzi o jej grubość, już Wam zaraz pokażę, jak to wygląda. Jest to też fenomenalne, wręcz. O, zmierzymy sobie, tak ja ją odłożę, bo ciężko tym operować. 11,88, jeszcze powtórzę ten pomiar na wszelki wypadek. No, 11,84. Tyle wychodzi, jeżeli chodzi o grubość tej szekli. No jest to niesamowicie gruby kawał hartowanej stali. Działa naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o jej otwór, zobaczcie, jak on wygląda. Jest to naprawdę demoniczna, można powiedzieć, dziura, jeżeli chodzi o w tym momencie sam pikowanie, jeżeli chodzi o otwieranie w ogóle i manipulowanie w tym zamku. Co jest fajne, oprócz oczywiście tego otworu, który widzicie, jest niesamowicie powyginany w każdą stronę. No, wording jest no, niesamowity. W środku jest jeszcze obrotowy spinner, który służy do blokowania w tym momencie wiertła. Znaczy nie tyle blokowania, co jakby rotuje podczas wiercenia dodatkowo, stwarzając bardzo poważne problemy podczas wiercenia. Ale ten spinner to jest nic w porównaniu z całym shieldem, z całą tarczą, którą mamy tutaj, w tym miejscu. Ona ma pół centymetra grubości, to jest pół centymetra naprawdę ciężkiej, hartowanej stali, także przebicie się przez to jest... No jest na pewno możliwe, ale jeżeli chodzi o destruktywne techniki, jest z pewnością trudne. Klucz wygląda w ten sposób. Nie, bitowanie może nie jest szalone, ale w tym wypadku nie jest to jakieś turbo wymagane, z racji tego, że o tu macie nawet kształt tego otworu odwzorowany. Sam otwór bardzo poważnie uniemożliwia, albo może nie tyle uniemożliwia, co utrudnia samo pikowanie. Ale jeżeli chodzi o jej pracę, wsadzę sobie ten klucz, pokażę Wam, że zamek działa. Zobaczcie, działa wręcz doskonale. Po prostu jest tak płynnie działający mechanizm tego zamka w środku. Tak wygląda wyciągnięcie szekli. Samo wyciągnięcie szekli również jest naprawdę no mega w tym momencie fajne. Co jest fajne, jest w tym momencie blokowana dodatkowo tutaj prawdopodobnie jakimś mechanizmem zatrzaskowym. W tym miejscu, jak ją wsadzimy z powrotem w miejsce właściwe, w miejsce docelowe, jest tak samo zablokowana przez ten mechanizm kulkowy mimo otwartego zamka. Nie ma czegoś takiego jak key retaining tutaj, chociaż z tego co słyszałem producent, czyli można sobie po prostu wyciągnąć przy otwartej kłódce klucz, ale jej nie zamkniemy. To jest taka różnica. Z tego co wiem, producent Cisa oferuje tutaj w tym momencie ustawianie i konfigurowanie klucza pod konkretne bitowanie. Mogą tutaj w tym momencie zrobić cały system na firmę, czy system jednego klucza. Jeżeli potrzebowalibyśmy w tym momencie skonfigurować wszystkie nasze pozostałe zamki z tej samej firmy, oczywiście pod jeden klucz, producent to oferuje. Także no, jest to naprawdę wszechstronny mechanizm. Jeżeli chodzi o jej w tym momencie przeznaczenie, kłódka przeznaczona jest przede wszystkim do zabezpieczeń naprawdę wartościowych obiektów, naprawdę wartościowych przedmiotów. Z tego co mi wiadomo, bo kiedyś rozmawiałem z przedstawicielem, kłódka została w ogóle stworzona jako kłódka do zabezpieczenia kontenerów morskich wysokiej wartości i spełnia ona w 100% konstrukcyjnie i mechanicznie wszystkie jakby i zabezpieczeniowo, jeżeli chodzi o zamek, w tym momencie warunki. Jeżeli chodzi o jej masę, możecie zobaczyć w tym momencie jej masę na fotografii.
No jak widzieliście, jest to naprawdę potężny kawałek stali, ponad 800 gram, no to na pewno musi robić wrażenie i na pewno zwiększa poczucie bezpieczeństwa w tym wypadku. Ja ją sobie tutaj pozwolę troszeczkę odłożyć, bo przejdziemy do narzędzi w tej chwili. Standardowo, jeżeli chodzi o napinacz, będzie to górny napinacz, tylko tym razem o grubości 1 mm od Mokiego. Jeżeli chodzi o jego grubość, jest to 1 mm, akurat idealnie pasuje w tym momencie do napięcia tego cylindra. Jeżeli chodzi o haczyk, którym się dzisiaj posłuszymy, jest to oczywiście haczyk od Mokiego, jest to shallow hook z tak zwanym round tipem. No round tip i shallow hook dlatego, że no, wording zdecydowanie trzyma nas tutaj w szachu, jeżeli chodzi o swój kształt, dlatego będę się posiłkował tak płytkim haczykiem. Napnę go sobie tutaj z góry, żeby było łatwiej. Wybaczcie, od razu mówię ruch ręki, ponieważ nie będziemy pikowali tego zamka ani z imadła, ani z żadnego innego uchwytu. No z racji po prostu jego wielkości, jego masy, bo jest to naprawdę potężny kawał stali. Sprawdźmy pin pierwszy. Pierwszy lekki klik. Pin drugi nic. Pin trzeci nic. Czwarty też, piąty też. Idziemy dalej. O, chyba szósty chciałby nam coś powiedzieć. Lekkie kliknięcie, ale zobaczmy dalej. O, zdecydowanie wpadliśmy w coś takiego jak falset, czyli troszeczkę było widać, że napinacz poleciał do przodu, więc wracamy z powrotem do przodu. Wiemy już, że mamy w środku do czynienia z security pinami. Pin numer 1 z powrotem. O, i teraz jesteśmy w jeszcze głębszym falsecie. Poprawię sobie ten napinacz, bo troszeczkę się wysunął. To bardzo dobry znak. Czyli jedyneczka jest już raczej ustawiona. Dwójeczka. Sprawdźmy naszą dwójeczkę. Dwójeczka delikatnie rotuje do tyłu. Lekkie kliknięcie, ale o, teraz mieliśmy naprawdę mocne kliknięcie i wpadliśmy dalej do przodu, więc to również jest dobry znak, jest ustawiona. To jest dwójeczka nasza, teraz przejdźmy do trójeczki. Trójeczka, no sprawia wrażenie, jakby tu chciała coś teraz mocniej powiedzieć niż dwójeczka i rotuje zdecydowanie fajniej do tyłu. Delikatne kliknięcie jest. O, było słychać. Pogiglamy ją jeszcze na wszelki wypadek, ale raczej już ona nam tutaj nic więcej nie chce powiedzieć. A jednak wpadła. Trójeczka sprawia wrażenie też ustawione. Czwóreczkę sprawdzimy dalej. Ona też zdecydowanie sprawia wrażenie, jakby chciała coś powiedzieć. Ale tutaj ten wording jest troszeczkę lekkie kliknięcie, ale to był chyba wording. Napinacz mi wypadł, ale wypadł mi tylko i wyłącznie dlatego, że udało się otworzyć tą konstrukcję. Wam pokażę. To wsadzę go tak, żeby można było obrócić tą konstrukcję. Proszę bardzo. To wygląda w ten sposób. Troszeczkę chyba za daleko polecieliśmy. O! Tak wygląda otwarta konstrukcja. Jest to CISA 285×75. Niestety sama konstrukcja no, jest nierozbieralna. Oni to oferują tylko i wyłącznie fabrycznie. Z tego co pamiętam, można usunąć tutaj jedynie szekle. Szekle tutaj w jakiś tam sposób. Jest tutaj dostęp do tego mechanizmu. W jakiś sposób tutaj jest otwór techniczny, ale nie mam pojęcia tak naprawdę, jak się to rozbiera. Pytałem kiedyś przedstawiciela, oczywiście powiedział, że jest to tajemnica handlowa firmy i nie zdradził mi tego sekretu, a ja jeszcze do tego nie doszedłem. Mogę Wam tylko jeszcze pokazać tutaj w środku, nie wiem czy będzie widać, mamy do czynienia z kuleczką, są łożyska kulkowe, które służą do blokowania w tym momencie tego rdzenia, czyli no, raczej bypassowanie tutaj w tym momencie odpada, bo jest to tak zwany rdzeń typu deadbolt. Tak wygląda nasza CISA, przepraszam, CISA. To jest CISA, bo to jest włoska firma. Ogólnie tak wygląda jej otwarcie. Naprawdę fajny zamek, mogę go polecić.
Jeżeli uważacie, że materiał się Wam podobał, jeżeli uważacie, że jest dla Was wartościowy, jak zawsze zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i trzymajcie się do następnego. Do zobaczenia, cześć!